Słuchajcie, nie wiem, co będzie słychać, bo wieje niesamowicie. Rozejrzyjcie się naokoło, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy na dachu bloku, a przecież wszyscy mówią, że na bloku to fotowoltaika, to tam na bloku to nikt nie będzie mógł mieć, a tu się da. Nie dość tego, że jest fotowoltaika, tu jest jedna, tam niżej jest druga, później Wam to pokażę, to jeszcze jest turbina wiatrowa, która wspomaga ten cały system. I z tego co wiem, to jest jeszcze dużo innych bajerów, które tutaj pokażemy. I zwrot tej inwestycji był tak szybki, że będziecie sami w szoku. I myślę, że przy tym, co teraz się będzie działo, a będą te dotacje na właśnie części wspólne, na bloki, to myślę, że to jest pomysł, żeby do tego podejść. Ale słuchajcie, takie rzeczy muszą się dziać przy udziale ludzi zakręconych w temacie. I tutaj mamy takiego pana Rafała, który nam to wszystko opowie i zobaczycie, jak to wygląda. Zapraszam. Mam nadzieję, że nas słyszycie, bo strasznie wieje, ale to dobrze, że wieje, bo w Warszawie na bloku zamontowana została turbina wiatrowa. Tak. Co to za pomysł? Co to był za pomysł? Pomysł wziął się stąd, że już mamy doświadczenia od 7 lat z fotowoltaiką. Jak fotowoltaika pracuje, to wszyscy wiemy. Zazwyczaj w ciągu dnia. W związku z tym, że ten budynek góruje, jest wyższy przynajmniej o jakieś 15-20 metrów od okolicznych budynków i stoi w kanale, który przewietrza całą Warszawę z południa na północ, powstała, że tak powiem, koncepcja, żeby tutaj spróbować zainstalować turbinę wiatrową. Tak? Mhm. Więc widzimy tutaj turbinę o mocy 2 kW. To jest turbina o pionowej osi obrotu. Aktualnie posiadamy jeszcze pozwolenie na budowę na drugą turbinę, troszeczkę wyższą o mocy 3,7 kW. Czyli i będą one obydwie tutaj razem współpracowały, tak, że tak powiem. Tak. Dobra, zaraz pokażemy fotowoltaikę, bo to też jest ciekawy temat, że na dachu zamontowana. Proszę mi powiedzieć, co to za koncepcja, bo rozumiem, że Pan był takim, że tak powiem, inicjatorem, motorem tak. zapalnym całego systemu. No bo tak, nie możecie sobie tej energii wykorzystać u siebie w mieszkaniach, ale wykorzystujemy ją w części wspólnej. Od początku projektowaliśmy fotowoltaikę tak, żeby pracowała tylko i wyłącznie na potrzeby własne budynku, czyli tak zwaną autokonsumpcję. Tak? Mhm. Nie zakładaliśmy produkcji na zewnątrz. Zresztą należy powiedzieć, że ten budynek jest budynkiem, który dosyć dużo energii zużywa na potrzeby własne. Są pompy, w węźle cieplnym, w stacji hydroforowej. Instalacja wywiewna jest mechaniczna. To, co Państwo tutaj widzicie, to są wentylatory wyciągowe z mieszkań. W 2015 roku roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby wspólne wynosiło 180 MWh na części wspólne. Na części wspólne. W tej chwili po różnego rodzaju modernizacjach, optymalizacjach, część wspólna potrzebuje około 78 MWh, czyli zeszliśmy o ponad 50% z zużyciem. I to jest tylko optymalizacja. To jest tylko optymalizacja. Optymalizacja pracy urządzeń, falowniki na urządzeniach, harmonogramy pracy urządzeń. I dodatkowo uzyskujemy około 15 MWh rocznie z zainstalowanej fotowoltaiki. Mamy zainstalowane 13 kW pików, czyli zakup z sieci jest na poziomie 64 MWh. Jak się rozglądam po tym dachu, to jeszcze trochę miejsca jest. Jeszcze trochę miejsca jest. Zaraz po świętach wielkanocnych rozpoczynamy modernizację istniejącej fotowoltaiki, która już powiedziałem ma 7 lat. Weszły nowe rozwiązania, dokładamy, jeżeli chodzi o moc paneli, kolejne 24 kW, 2 falowniki Froniusa hybrydowe po 10 kW. Czyli już myślimy też o magazynach energii. Myślimy o magazynach energii, myślimy również o stacjach ładowania samochodów elektrycznych w garażu podziemnym. Super. Jest zainteresowanie.
Także te potrzeby własne zostaną, krótko mówiąc, przekierowane na inne cele. Zróbmy tak, bo tutaj naprawdę wieje, możecie wierzyć albo nie, ale tutaj tak wieje, że ja nie wiem, czy z tego głosu coś jest, dlatego tak się dziwnie zasłaniam. Porozmawiamy o tym w miejscu, gdzie będzie lepiej porozmawiać. Tak. Ja tylko jeszcze porobię parę przewitek, bo powiem Wam, że pierwszy raz jestem w takim miejscu i czuję, że może mi się to nie zdarzyć zbyt często, więc trzeba to wykorzystać, a to wszystko zobaczycie. Lecimy dalej, pokażemy te instalacje fotowoltaiczne, pokażemy to wszystko i poopowiadamy. I w końcu, bo cały czas jest jeden zarzut. Oni mówią, tak, na tych domkach to Wy sobie możecie wszystko montować, a na bloku to nic nie można. Okazuje się, można. I to już 7 lat temu było można. Tak. Tylko trzeba było po prostu chcieć. Porozmawiamy też o tym, jakie tutaj zyski konkretne zostały też osiągnięte, ile to produkuje. To już troszkę Pan powiedział, ale przechodzimy dalej. Decyzję o budowie instalacji fotowoltaicznej podjęliśmy w 2016 roku. W tamtym okresie warunki ekonomiczne były takie, że szacowany okres zwrotu wynosił 13 lat. I rodziły się pewne wątpliwości, czy żywotność tej instalacji będzie tak wystarczająco długa, żeby ona mogła się zwrócić. Finalnie podjęliśmy decyzję, instalacja została uruchomiona w marcu 2017 roku i w zasadzie po roku pracy okazało się, że zakładana produkcja, rzeczywista produkcja jest większa od zakładanej produkcji o około 25 do 30%. W efekcie instalacja zwróciła się po 6,2 roku, czyli w zasadzie w zeszłym roku, w połowie zeszłego roku w całości się spłaciła. Instalacja została wykonana przy współfinansowaniu ze środków miasta Warszawy w wysokości około 12 tysięcy złotych. To była taka zwykła dotacja. Całość inwestycji w 2017 roku wyniosła 98 tysięcy złotych brutto. Tak? Rocznie instalacja produkuje, są to dwie instalacje o łącznej mocy 13 kWp. Rocznie produkujemy około 15 MWh, co przekłada się na oszczędność kosztów dla części wspólnej w wysokości około 18 tysięcy złotych rocznie, w zależności od aktualnej ceny energii elektrycznej. Z fotowoltaiki przeszliśmy do rozdzielni elektrycznej. Po co? W rozdzielni elektrycznej mamy zainstalowaną baterię do kompensacji mocy biernej. Została ona zrealizowana w 2016 roku, zaraz po tym, jak żeśmy zmodernizowali oświetlenie na LEDowe. W chwilę Czyli co, zaraz się pojawiła moc bierna i trzeba było... Pojawiła się moc bierna, przyszły pierwsze faktury za moc bierną, które przewyższały oszczędności z realizacji fotowoltaiki, modernizacji oświetlenia, wtedy jeszcze oświetlenia, tak? No i od razu podjęliśmy decyzję o budowie układu do kompensacji mocy biernej. W tej chwili to było w 2016 roku. W zeszłym roku, w 2023 roku zmodernizowaliśmy ten układ i on jest już zaprojektowany na zwiększoną instalację fotowoltaiki, która będzie realizowana teraz w 2024 roku. Bo z tego, co mi powiedziałeś w międzyczasie, to tej fotowoltaiki tutaj jest dużo za mało jeszcze. Moglibyście założyć tyle, że ile byście chcieli w sumie? Mamy duże potrzeby. W tej chwili zaplanowana jest inwestycja rozbudowy istniejących instalacji o kolejne 24 kW. Czyli razem będzie 37. 37, tak. I to pokryje w jakim stopniu mniej więcej zapotrzebowanie? To pokryje, jeżeli mówimy o zapotrzebowaniu rocznym, to zejdziemy z 65 MWh rocznie do około 35-40 MWh. Znaczy, krótko mówiąc, liczymy tak, że 10 kW zainstalowanych w fotowoltaice przynosi nam produkcję około 11-12 MWh rocznie.
Naturalnie jest problem tutaj jeszcze pików dobowych z fotowoltaiki, które się pojawią, bo w tej chwili cała produkcja idzie na potrzeby własne. W momencie, kiedy pojawią się dodatkowe moce w fotowoltaice, no to pojawią się też nam piki i wtedy jest ryzyko, że zaczniemy sprzedawać coś do sieci. A nie chcemy tego. Nie chcemy tego, to się w żadnym wypadku nie opłaca. Znaczy, wy jesteście na starych zasadach, więc teoretycznie stracilibyście tylko 20%. A nie, już 30 akurat w waszym przypadku chyba już, tak? Ale fotowoltaiki, falowniki, które są zakupione już, są hybrydowe, przystosowane do zamontowania magazynów energii. No i po uruchomieniu fotowoltaiki będziemy szacowali, jak duże te magazyny energii powinny zostać kupione. A powiedz mi, jaki to jest mniej więcej koszt? No wiadomo, to było w 2016 roku, ale taki kompensator mocy biernej, to o jakich mówimy w ogóle? Mówimy o kosztach rzędu 10 do 13 tysięcy złotych brutto. Tutaj mamy zainstalowany układ z regulatorem, który jest podłączony do internetu. Można monitorować z zewnątrz parametry pracy tego układu i w zasadzie, jeżeli w takim budynku jak nasz, my otrzymywaliśmy rachunki za moc bierną na poziomie 2-3 tysięcy złotych miesięcznie. W związku z tym inwestycja 10-12 tysięcy złotych w baterię to jest rzecz, którą trzeba mieć. Zwrot jest praktycznie natychmiastowy i w tej chwili dodam, że energia bierna kosztuje więcej niż energia czynna. Tu mamy podgląd do regulatora baterii do kompensacji mocy biernej, to co żeśmy widzieli w rozdziale na -1, także mamy możliwość na bieżąco kontrolowania mocy i napięć, które są na przyłączu do budynku. Tu mamy aktualny pobór mocy z sieci elektroenergetycznej, jest poniżej 2 kW przy działającej fotowoltaice i instalacji fotowoltaicznej. Na przykład 2 dni temu nie pracowała turbina, pracowała tylko fotowoltaika, tak? No i widać, że tutaj uzysk z tej turbiny jest na poziomie powiedzmy kilowatt do 1,5 kW. Tak? Okej, a gdzie widać tą kompensację bierną? To jest linia zielona, tak? Czyli ona jest cały czas zero. Okej. Tak? Poczekaj, bo myśmy chyba już rozmawiali na ten temat, ale zapytam jeszcze raz. O ile zmniejszyło się koszty samego oświetlenia części wspólnych po wymianie po tych modernizacjach waszych? Tak. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to koszty zużycia energii na oświetlenie spadły o 80%. Po przejściu ze świetlówek na LEDy, ale to nie są wszystkie koszty, ponieważ przy świetlówkach mamy koszt w tej chwili wymiany świetlówek, wymiany starterów, utylizacji świetlówek. To były koszty rzędu, już kilka lat temu, rzędu 1000 do 2000 zł miesięcznie. Okej. Czyli to po prostu, powiem szczerze, że wszelkiego rodzaju takie wspólnoty powinno takim czymś myśleć. Tak. Bo to są realne koszty. To są takie oszczędności, które nawet w portfelu każdego mieszkańca będą zauważalne. Tak. No. Tylko trzeba to zrobić mądrze. Z małych strumyczków zbudowana jest rzeka. Jesteśmy w rozdzielni, jedziemy sobie windą. Ja już myślałem, że już będziemy kończyli, a tutaj pan Rafał mówi, że to jest jeszcze nie wszystko. Jeszcze z ciepłem coś tutaj robicie i macie zamiar robić jeszcze więcej. Tak. Jedziemy? Do węzła. Do węzła. Po co my żeśmy w ogóle przyszli do węzła cieplnego? Co to ma wspólnego z fotowoltaiką i z innymi tematami? Oszczędność kosztów. To jest podstawowy, to jest główny mianownik wszystkich działań, tak? To jest zwykły węzeł cieplny o mocy zainstalowanej około 1 MW, ale wprowadziliśmy tutaj pewne zmiany, przede wszystkim jeżeli chodzi o monitorowanie parametrów i telemetrię, tak? Mamy do węzła mamy dołożony nasz licznik ciepła, tak? On jest w linii z licznikiem dostawcy ciepła, to jest nasz licznik ciepła. Przez ten licznik ciepła monitorowane są również liczniki
zapotrzebowania na zimną wodę, która idzie na przygotowanie ciepłej wody, tak? I to wszystko jest sprowadzone do modułu telemetrii, który nam to wszystko Zlicza i pokazuje, jak to wygląda. Mamy dostęp jest do tego przez internet. W każdej chwili można sobie podejrzeć parametry, zmienić parametry, krzywe grzania, temperatury, włączenia, wyłączenia, harmonogramy pracy i tak dalej. Posłuchaj, bo rozumiem, że Ty masz do tego wgląd, a Ty nie jesteś pracownikiem tego bloku, tylko jesteś fascynatem i jakby... Jestem właścicielem w tym bloku. A, jesteś właścicielem. Ale rozumiem, że jak któregoś sąsiada nie lubisz, to możesz mu przykręcić ciepłą wodę, nie? Nie. Tak się nie da. Nie ma takich przypadków. Wszyscy się lubimy i wszyscy ze sobą współpracujemy i dobrze żyjemy. Dobra, a powiedz mi, co to dało zamontowanie tego typu systemu? Sama kontrola parametrów i dopasowanie tych parametrów do bieżącego zużycia wygenerowało nam oszczędność około 20-25% rocznie na zakupie ciepła z sieci i w ostatnich 2 latach przełożyło się to na oszczędność około 100 000 złotych. Tak? Czyli nakład inwestycyjny na tę prostą modernizację to było około 30 000, 25-30 tysięcy złotych i praktycznie to się zwróciło w niecały rok. No jak mówisz 100 000 złotych, to nawet w 1/3 roku. Tak. Dobra, posłuchaj, bo słyszałem, że jeszcze masz tutaj jakiś pomysł, żeby jeszcze zaoszczędzić, jeśli chodzi o ciepło. No i to już będzie trochę pokrywało się z fotowoltaiką. Co to za pomysł? To będzie układ do odzysku ciepła z energii, z powietrza wyciąganego z budynków. Mamy z mieszkań wyciągana jest, znaczy powietrze z mieszkań wyciągane jest przy pomocy wentylacji mechanicznej, tak? W tej chwili jest układ około tam 24 czy 8 wentylatorów, które pracują bez żadnej kontroli. Plan jest taki, żeby zbudować jedną instalację w oparciu o 2 wentylatory, duże wentylatory, które będziemy mogli sterować i kontrolować. Za wentylatorami wymiennik ciepła, pompa ciepła i wstępny podgrzew ciepłej wody. Czyli będzie pompa ciepła, ale ona nie będzie służyła do ogrzewania budynku, tylko bardziej do podgrzewania? Ona będzie podgrzewała wstępnie zimną wodę, która jest przeznaczona na ciepłą wodę. Na CW po prostu. Czyli wykorzystujemy ciepło, które w tej chwili jest wyciągane z budynku poprzez instalację wyciągową do tego, żeby sobie wstępnie podgrzać. Okej, czyli to będzie pompa... mamy w planach, jeszcze tego nie mamy. Rozumiem, to jest pompa ciepła powietrzna, to taki jest plan, że to ma być pompa ciepła powietrzna. O jakiej mocy mniej więcej mówimy? Moc nie jest duża, bo moc jest dopasowana do bieżących, że tak powiem, potrzeb podgrzewu ciepłej wody i, że tak powiem, utrzymania cyrkulacji. To jest 15 do 20 kW, tak? Okej. To nie jest duża moc. Okej. No dobrze. I też z tego, co mi mówiłeś, to nie chcecie podgrzewać tej wody do temperatury użytkowej, tylko... Nie chcemy. Priorytetem jest uzyskanie jak najwyższego COP, czyli wskaźnika wydajności chłodniczej, tak żeby ciepło, które uzyskamy z pompy ciepła, było tańsze niż ciepło z systemu ciepłowniczego, tak? To jest cel, tak? A dodatkowo jeszcze musi być na tyle tańsze, żeby zwróciła się inwestycja. Okej. Czyli mówimy o COP na poziomie mniej więcej jakim? 5,5, 6 i powietrze wyciągane z mieszkań ma temperaturę około 22-24 stopni. Woda będzie wstępnie przygotowywana do temperatury 30-35 stopni Celsjusza. Super, tak? super pomysł. I zostanie sprowadzona do węzła i tutaj standardowo dalej zostanie przygotowana do tych docelowych parametrów. Tak? Okej, czyli tutaj już później normalnie dobieramy ciepło, że tak powiem brzydko, znaczy nie brzydko, ale z miasta. Tak. Czyli jakimś mieszaczem i już idzie sobie, że tak powiem. Instalacja zostanie sprowadzona do węzła i ta woda zostanie, że tak powiem, wprowadzona na wymienniki ciepła i zostanie, że tak powiem, przetransportowana do mieszkań. Super pomysł. Tak. I to jest
Kolejny element w skali budynku to jest oszczędność rzędu 20% już w skali roku, tak? Mówimy tutaj Czyli o 600 gigajulach rocznie, które możemy w ten sposób uzyskać przy aktualnym rocznym zapotrzebowaniu na ciepło na poziomie 3200 gigajuli, tak? Czyli około prawie 20%. Dobrze, a to w takim razie już będzie prawie 40%, a koszt tej inwestycji było już liczone mniej więcej, chociaż jaka to jest stopa zwrotu? Czas zwrotu bardziej? To jest czas zwrotu około 7-8 lat. Tutaj czynnikiem, którego nie znamy, to jest zawsze cena energii elektrycznej i cena ciepła, nie? To Ci podpowiem, będzie wyższa. Będzie wyższa, no i to trzeba brać pod uwagę, dlatego ważna jest własna produkcja. Prądu. Tak, nie zakładamy pracy pomp ciepła na prądzie kupowanym z zewnątrz, dlatego staramy się rozbudowywać nasze tutaj... Jeśli chodzi o montaż fotowoltaiki, o jakich jeszcze możliwościach, w sensie miejsca na dachu, bo mówisz, że są nieograniczone, to wiadomo, no ale jednak ścian nie będziecie na razie obkładać jeszcze. A dlaczego nie? Ja wiem, że jest to możliwe, aczkolwiek... Znaczy, to są, że tak powiem, już takie rozwiązania. Dach na pewno jest łatwiejszy do zamontowania fotowoltaiki, do późniejszej obsługi, ale nie należy wykluczać, że w przyszłości będziemy mieli technologię do budowy fotowoltaiki na ścianach. Także patrząc na przykład na rynek niemiecki, w tej chwili bardzo rozwijają się tak zwane instalacje balkonowe. To są małe, proste instalacje o mocy do 600 W, tak? Czyli 2 panele po 300 W, mały falownik i w tej chwili nawet tego nie trzeba zgłaszać do zakładu energetycznego. Mówimy o rynku niemieckim, tak? Ja myślę, że niedługo też te rozwiązania przyjdą do nas, będą stosowane. To, co w tej chwili dzieje się na domkach jednorodzinnych, no są pewne ograniczenia, nie da się wszystkiego zrobić na budynkach wielorodzinnych, ale jest to też jakiś potencjalna możliwość, którą będzie można w przyszłości wykorzystać. Na razie się tego nie robi, ale w zależności od wzrostu cen energii elektrycznej zaczniemy o tym myśleć. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. No jeśli jeszcze ktoś mi powie raz, że w bloku nie da się zoptymalizować kosztów, że nie da się zmniejszyć rachunków za życie w bloku, że fotowoltaika na bloku nie da rady, nie ma sensu, że nie da się założyć pompy ciepła w bloku, że nie da się po prostu oszczędzać w bloku posiadając fotowoltaikę, to go nie posłucham. Bardzo dziękuję za to, że byliście. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat uważacie i zapraszam na poprzedni odcinek, w którym jest mowa, jak do tego podejść. Tutaj macie w tej chwili kartę w prawym górnym rogu. Dziękuję bardzo i czekam na komentarze. Cześć.